Witam Was serdecznie. Słuchajcie, tak jak się zapowiedziałem na ostatnim odcinku, dzisiaj robimy mały przerywnik. Tatara, seria, rewelacja. Schodzimy w dół, sprawdzamy. Ale nie dajmy się zanudzić Tatarą. Zrobimy mały pojedynek, coś co już zapowiedziałem w momencie, gdy testowałem tą maszynkę. Przypomnijcie sobie też długą, ale jakieże przyjemną serię z Hensonem. Właśnie od tego Hensona się wszystko zaczęło i ten Henson, którego tu widzicie na tym filmie, będzie konkurował, pojedynkował się z pewną maszynką. Henson ma, jak dobrze wiecie, u mnie swoje miejsce i to jest bezdyskusyjne. Świetna funkcjonalność, wykonanie, przyjemność, efekt, bez uszczerbku dla skóry. Tu się wszystko, absolutnie wszystko zgadza. Wykonanie na poziomie rewelacyjnym. No i temat taki. Absolutnie wielu producentów zasięga logikę z Hensona. Przypomnijcie sobie na moim kanale, czy Razorok Cyber, który, Razorok to absolutnie nie jest firma, która coś tam próbuje, kombinuje, jest bardzo rozpoznawalna, świetnie robi maszynki i tutaj też sobie dała radę. Teraz już zrobiła zresztą następcę stalowego. Ostatnia nowość. Czy Yaki Tile, też stalowa koncepcja, bardzo przyjemna, bardzo skuteczna, bardzo fajna. Firma Yaki też już zagościła sobie, mimo że z Chin, na polskim i europejskim, światowym rynku goleniowym i jest bezdyskusyjnie jednym, jeżeli chodzi o Azję, z potentatów produkcji maszynek. Więc można coś zasięgnąć i stworzyć coś nowego. Ale można też coś, za przeproszeniem, skopiować, cokolwiek zrobić skutecznego. Ale nie na zasadzie przemyślenia, nie na zasadzie bardzo przyjemnego, bardzo ciekawego stworzenia swojej koncepcji z logiką danej maszynki, tylko po prostu kopia w kopię. Swego czasu pytałem Was, czy chcecie na filmie, czy chcecie pojedynku oryginału z czymś, co pretenduje do oryginału. Stwierdziliście w większości, że tak. Ostatnio nawet pojawiły się komentarze, kiedy będzie ten pojedynek. Proszę bardzo, czego się nie robi dla widza. Nabyłem, już był pokazywany na niektórych kanałach, nie był pojedynkowany z oryginałem. Gęsto słyszałem opinie na różnych kanałach, że w opiniach mówią, że jest dobry, że jest fajny i tak dalej. Mnie nie interesują opinie. Mnie interesuje realny stan faktyczny na tej twarzy, z oryginałem, pół na pół dzielimy, sprawdzamy, weryfikujemy, trzymając w jednej ręce oryginał, w drugiej ręce, co? Hensona już znacie, pierwsza edycja, bo do tej wersji będziemy się upodobniać. Pierwsza edycja Henson AL13M, czyli wersja medium, czyli ta średnia. Bardzo, ale to bardzo piękne wykonanie, czarna, jet black, 37 według producenta, 38 gramów więcej, 38 gramów tutaj, czyli czarny waży 1 gram więcej. I tyle. Tutaj wszystko się zgadza. Owszem, jest Henson już poprawiony, który dobrze wiecie, jeżeli chodzi o głowicę i rozwój, bo Henson rozwija swoje produkty, ale tutaj będziemy się odwzorowywać do tego. Henson, którego pokazałem przed chwilą, tutaj przedstawia się w takim pudełeczku. To jest jeszcze wersja taka duża, ładna, objętościowa. Kolejny Henson, który zresztą był na kanale, kojarzycie taki, który goli, nie goli. Tutaj zapraszam do kolejnego Hensona, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Już się przedstawił nam w takim pudełeczku. No i już jest minimalizm, czarny kolor, tu akurat bardzo dobrą drogą idą, więc chcą na czarno i jest fajnie. Wszystko ładnie się tutaj zgadza. I wydaje mi się, że pretendent do detronizacji oryginału też skupił się na kolorystyce z drugiej wersji Hensona. Chociaż stworzył coś wzorując się na pierwszej części Hensona. Co tu mamy, słuchajcie? Bo o tej maszynce mowa. I dla jasności nie zasługuje moim zdaniem przez koncepcję stworzenia jej, czyli po prostu zżynka, na to, żeby miała oddzielny
odcinek, jako przedstawienie. No bo nie. To jest takie już, no, na ostro. Ale jeżeli jest, dajmy sobie odpowiedź, czy wystarczy zrobić coś wizualnego identycznie i jest fajnie, czy jednak detale robią różnicę. Słuchajcie, co tu mamy? Czarny kolorek, małe pudełeczko, jeszcze mniejsze. Przy okazji to pudełeczko naprawdę trzeba się naszarpać, żeby je otworzyć. Także z otwarciem też już coś tutaj nie za bardzo mniejsze. Manufaktura Yangjing Jinglong Industry and Trade China. Tak producent się przedstawia, jeżeli chodzi o to coś. Czy to coś potrafi? Czy to jakoś wygląda? Czy to goli? Nie wiem. Jeszcze się tym nie goliłem. Jak wiecie, lubię to robić na wizji z Wami, z pierwszymi odczuciami. Otwieramy pudełeczko. Dziękujemy. Pojawia się coś takiego. Dla jasności. Ja zakupiłem to, nabywając fantastyczne żyletki, jak dobrze pamiętacie, które golą, nie golą, bo jakiś dziwny grzebień na głowie ktoś im założył. Z jakimś kuponem na portalu Ali China My Friend za wszystkie 8 zł. Oficjalna cena to jest około 30. Czy warto wydać 8 zł? Sprawdźmy. Słuchajcie, takie coś. Wyciągamy maszynkę. Dostajemy jeszcze w gratisie Maugling Swedish Quality. Takie żyletki, które dzisiaj nie będą testowane, nie będą weryfikowane. Odkładamy. I mamy coś w ręku. Ale już tak, jak już mamy otwarte, inauguracja i mowę wstępną za sobą, rozpoczynam pojedynek. Henson vs. Henson, tylko w cudzysłowie, bo ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Jakaś maszynka Hensona podobno. Ja bym, wiecie, jak to nazwał? Wojny klonów. Więc wojny klonów rozpoczęte. Będzie kilka na tym kanale, więc pojedynkujemy się z oryginałem. O Hensonie już poopowiadaliśmy. Co tutaj mamy? Osobiście zważyłem, żebyście wiedzieli, że ma to 58 gramów, nie 38, więc 20 gramów więcej. I to ewidentnie czuć. Jak dobrze wiemy, Henson korzysta z aluminium o poziomie lotniczego, czyli naprawdę wysokiej klasy surowiec. Czy to jest aluminium? Nie wiem. Musiałbym to dać na testy, na ekspertyzę, drapać. Nie wiem. Ale to nie jest aluminium lotnicze. Tak mi się wydaje. Po pierwsze, co widzimy na pierwszy rzut oka? Ciężar czujemy i to już tak jak Wam mówiłem. Wybarwienie jakieś takie srebrnawe. Jeżeli chodzi o długość rączki 95 mm są identyczne, ale jeżeli chodzi o kwestię wykonania żłobień, tak, producent starał się. One nie są identycznie po prostu co do setnej milimetra, ale tak starał się. Tu są jakieś dynksy w środku, na przykład Henson tutaj ma 2 przejścia, tutaj jest jedno. Zbliżenie w 80%, jeżeli chodzi o moletowanie. Z faktu takiego, że to wykonanie jest takie odbiegające od oryginału, to po prostu te wypusty zewnętrzne, wychodzące do środka są bardziej wyczuwalne. Trzymając ją w ręku i oglądając, twierdzę jedno. To jest analizowane aluminium. Pięknie wybarwione. Tej powłoki praktycznie nie widać. Tutaj wydaje mi się, że ktoś wziął spray i pomalował. To ładnie to pomalował, no bo zacieków nie widać. A bynajmniej, przepraszam bardzo, na górnej czapce są, z boku, ewidentnie widać powłokę, różnicę między płytką dolną a czapką, że jest tutaj przynajmniej ileś tam milimetra grubsza warstwa i to widać pod światło. Więc tak, ktoś wziął spray, pomalował, w cudzysłowie oczywiście, bo pewnie gdzieś to się taplało, ale no nie jest to absolutnie wybarwienie. Grubość tej powłoki jest tak na tyle zauważalna do oryginału, że to jest aż niesamowite. Świeci się to bardzo. No nie. Wykonaniem, jeżeli chodzi o powłokę, nie. Rozkręcamy i sprawdzamy. Nie ma tutaj wolframowego
okręgu, który ma oryginał. Czyli jednym słowem, tu już też nie do końca jest tak, jak powinno być. Jak już kopiujemy, to kopiujmy wszystko. Jeżeli chodzi o kwestię, rozkręćmy obie. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o czapeczki, tak, postarano się dokładnie te same wzdłużne piny. Tu jest jeszcze jakaś taka wklęsłe przetłoczenie, której nie ma, jeżeli chodzi o kwestię. Nawet czapkę trzymaj. Słuchajcie, jak trzymam, to jest totalna różnica. Więc tak to wygląda. Kwestie odprowadzania nadwyżki urobku dokładnie identyczna. Kąty tutaj proste. Jeżeli chodzi o krawędzie, tak, dokładnie tak jak w Hensonie pierwszym. Wykonanie, jak patrzę tutaj na szczeliny, jak patrzę tutaj w miejsca, gdzie nie jest płasko i nie można tego zalakierować, to powiem szczerze, Henson, na pewno. To jest raz. Gwint jakoś dziwnie ciężko chodzi, nie wiem o co chodzi zbytnio, ale to powiem Wam szczerze, ta różnica w powłoce, jeżeli chodzi o czapkę a dół głowicy, jest niesamowita. I teraz pytanie, czy to goli, jak goli, czemu goli i po co goli? Sprawdźmy. Rozpoczynamy pojedynek. Zapraszam do współpracy stare, dobre żyletki testowe Gillette Minora. Tak. Wróćmy do nich. Sentyment mam. Na pojedynkach pierwszych tego kanału funkcjonowały, więc czemu by miały nie funkcjonować? Zasoby są. Stara produkcja, ale dobra produkcja. Otwieramy papierek. Opisana, w odróżnieniu od moich Gillette'ów, tych personek Gillette Minora Stainless. Oryginał pierwszeństwo ma, nie jakieś podróbki. No ale dobra, sprawdźmy. Wsadzamy nowy sprzęt tutaj i skręcamy, grzejemy. Pierwsza koncepcja, no i druga. Naprawdę topornie to chodzi. Wykonanie jest średnie, jeżeli chodzi o kwestię tego. Ktoś coś próbował zrobić, nie będę się wyżywał, nie będę tutaj tworzył wielkich elaboratów na temat tej maszynki, bo nie warto. Mnie interesuje po prostu efekt golenia. No, podejście mam jednoznaczne, jeżeli chodzi o kwestię. I teraz tak, spójrzmy. Trzymanie. No, ewidentnie komuś coś się pokręciło na maszynie. Maszyna CNC pewnie to nie była. Czemu? Bo niby jest to samo, wszystko fajnie, no ale tu jest inna ekspozycja. No nie mam w oku komputera, ale twierdzę, że kąt też jest inny. Tu jest po prostu inaczej całkowicie wystaje żyletka. Różnica między dołem grzebienia a czapką, powiem szczerze, że no jest ewidentnie. Tutaj jest 3-krotnie większa szczelina między żyletką. No zobaczcie. Co ja Wam będę opowiadał? Zobaczcie. Przejrzyjcie się. To jest normalnie przepaść. Także konstrukcyjnie już widzimy, że to nie jest żaden Henson, tylko coś. To jest pierwsza rzecz. Więc cały czas mówię, fajne są opinie, fajne są opowieści, ale sprawdźmy to na oryginale, sprawdźmy na swojej twarzy i miejmy swoje pojęcie. Nie sugerujmy się opiniami innych. Acz można się zaciekawić. Czym dalej się golimy? Słuchajcie, jeżeli chodzi o mydełko Irish Fern Wickham. Tutaj będzie grafika, bo to jest próbka od Donnie Darko z paczuszki, którą dostałem, którą widzieliście. I taki całkiem kawał ładnej, upisanej próbki. Dzięki bardzo, Marcinie. Będziemy testować. Otwieramy i co czujemy? Czujemy, słuchajcie, tak jak producent mówi, jest to zapach forże plus zielone nuty. I faktycznie tak jest.
Jest bardzo przyjemnie, stonowanie, spokojnie. Tutaj jest podobno geranium, tak. Zielony mech, oj tak. Moje naturalne klimaty leśne wyczuwają mech od razu. Więc mech tak. Wydaje mi się, że jest trochę lawendy. Podobno jest tu cedr i drzewo sandałowe. Cedr gdzieś bym poszukał w 5. szeregu. Drzewo sandałowe poszło na spacer, nie wróciło. Podobno cytryna, nie czuję w ogóle. Ale bardzo przyjemny, zielony, stonowany, delikatny. Taki zapaszek naprawdę z gustem. Ogólnie rzecz biorąc, producent firmy Wickham stawia na białe, klasyczne, gustowne opakowania z fajną, ładną czcioneczką. Zresztą tutaj możemy zobaczyć próbkę tego właśnie graficznego sznytu. Proszę bardzo. Tutaj kolega Japurek, pozdrawiam Japur, zadbał o to, żebyśmy mieli balsam do tego golenia, czyli Wickham Irish Fern. Testujemy, słuchajcie, sprawdzamy z Wickhamem. Ja osobiście, bo opinię ma całkiem. Ja osobiście mam taki mały dysonans, jeżeli chodzi o Wickhama, ale sprawdźmy to. Nie chcę się nastawiać. Kiedyś miałem próbkę i się zdziwiłem. Jak? Nie powiem wam, żeby odcinka tutaj nie spoilerować, ale testujemy, że niby Hensona i testujemy przy okazji Wickhama. Co jeszcze? Skoro czarne pudełka, czarny Henson, to wilczy czarny Jaki 24 mm. Bardzo fajny pisow, to podobny pędzelek, tani i dobry. Co jeszcze? Jak Jaki, to Jaki, czarna miseczka. To wszystko się zgadza. Czarno-biało dzisiaj, słuchajcie. I tu nie może być inaczej, bo jak ktoś do Hensona podchodzi w szranki i konkury i bawi się, że niby jest Hensonem, a nie maszynką, która zasięgnęła, to tu musi być czarno-biały, bezdyskusyjny osąd. I nie ma sentymentów. Słuchajcie, moczymy i lecimy. Jeden, drugi zrzut i lecimy. Przetłoczone już mydełko dla jasności. Powiem tak, plastelinowa, bardzo plastelinowa koncepcja tego mydła. Taki kropik, bardzo. To nawet nie jest kasza manna, dosłownie plastelina, jak wyciągnąłem z próbki. Wiecie co? Nalejemy trochę wody, ale nie łopatą zwaną łyżeczką, czy łyżeczką zwaną łopatą, tylko z kranu, bo mam dziwne wrażenie, jak patrzyłem właśnie na konsystencję tego, że Wickham lubi wodę. Takie mam przeczucie. Czy tak rzeczywiście jest? Sprawdźmy. Jeżeli chodzi o skład, jest to bardzo prosty skład, bardzo krótki skład. Mydło wege, czyli dla tych, którzy lubią zielone klimaty, ale nie tylko zapachowo, ale też składowo, bo tallow im nie pasuje z jakichś względów, nie dyskredytuję. To jest to mydło wege. Co tu mamy? Na pewno mamy, o ile pamiętam, kakao, masło z kakao, mamy żożobę, mamy winogrona. Z tych takich naprawdę wskazujących na tą zauważalność. Reszta to są detale, więc bardzo krótki skład. Jeżeli chodzi o zapach, tak, przyjemny, ale delikatny, bardzo stonowany. Dla tych, którzy lubią takie zapachy przytłumione dla niego, dla niej tylko i wyłącznie jak się zbliży do twarzy po goleniu. W żadnym wypadku, że wchodzimy na salony, bach, dzień dobry, witamy. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj nie zobaczymy tych mocy zapachowych. Także to jest taka kwestia. Jeszcze troszkę wody. Ostatnio taki jeden złośliwiec dyżurny w komentarzach. Taki prawoskrzydłowy z moich podcastów, wiecie, taki jeden, który zawsze można na niego liczyć, na jakieś słowo lekko kąśliwe. No ale on ma taką robotę, po prostu tak się mianował. I powiem wam szczerze, że cały czas mówi wody, snowy wody. Dobrze, będzie woda. Do oporu pakujemy tej wody. Mydło nie wielbłąd pić musi, mówisz, Japur? No dobra, niech będzie. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, tworzy nam się tutaj pianka. Wege pianka. Zapach ja lubię mocniej, ale jestem w stanie uwierzyć, że dużo zwolenników będzie miało to mydło, co nie zmienia faktu, że powiem wam szczerze, że no, zapach, jeżeli chodzi o nuty, bardzo mi się podoba.
No ja ogólnie rzecz biorąc, jak coś blisko natury to jest fajnie, albo jak coś takie naprawdę wyraziste zapachowo, że ja nie muszę się zastanawiać za bardzo co tam jest, tylko jest takie walnięcie, wtedy też. Za duża ilość kwiatków tych takich, to wiecie, że to blisko natury, ale bez przesady, co nie zmienia faktu, że można też te kwietne zapachy ubrać w takie nuty, że jest to akceptowalne i bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Acz ja na przykład różany nie jestem, ale to jest kwestia gustu, to każdy ma swoje. Ile ludzi, tyle nosów. Ile nosów, tyle opinii. Ile opinii, tyle mydeł na rynku. Słuchajcie, tworzy nam się już coś. Nie świeci się to za bardzo. To już widzę. Nie jest to piana z tych takich gęstych, tych takich majonezowatych. Nawet twierdzę, że nie jest to jogurtowata piana. Jest taka pośrodku i to bardzo pośrodku, jeżeli chodzi o puszystość i objętość. No. Zobaczmy jeszcze troszkę wody. Skoro ten tam krzyczy wody, wody i mydło też krzyczy z miski wody. Dodajemy wody, co będziemy żałować, nie? Także tak, jeżeli chodzi o pianę, ja lubię troszkę inną, ale opisuję Wam po prostu jaka jest. Także tak to jest. Firma Wicam już na rynku bardzo, bardzo długo jest i ma tylu zwolenników, co przeciwników, chyba jak we wszystkim. Dobrze, słuchajcie, zaczyna nam tu mlaskać już ta piana, więc jest dobrze i jest już na finiszu. No i powiem tak, nie jest źle, nie jest wybitnie, jeżeli chodzi o pianę, ale spokojnie, to nie piana nam zgoi, tylko to, co pozostawia na skórze i ułatwia lepsze pracę, prawda? Zróbmy sobie tutaj mały porządek i lecimy. No skoro Henson, to na pewno będzie delikatnie, a skoro ten drugi delikwent, to jak będzie, nie wiem, więc nie musimy się bać o to, że przecież nas coś tutaj pogryzie i tak dalej, i tak dalej. Śmieszne będzie, jeżeli nam, bo konstrukcyjnie, tak jak mówię, są to totalnie inne maszynki, oprócz wizualności. To widać gołym okiem, to nie trzeba się golić, to po prostu patrzysz, zakładasz żyletkę, mówisz o, ale się narobiło. No ale to wiecie, co ja Wam będę mówił. Nie wygląd zdobi oryginał, nie? Można wyglądać, ale trzeba jeszcze być oryginałem, a nie tylko się podrabiać. No ale dobra, nie nastawiamy się, opinię sobie wyrobimy wspólnie na wizji. Będzie dobrze, bynajmniej z jednej strony na pewno. Nawet zgadnijcie jakiej, tam gdzie czarna maszynka będzie. Ale dobra, nie nastawiamy się. Ja tu widzę po prostu absolutnie bezdyskusyjne rozbieżności. I nie mówię tylko i wyłącznie o wykonaniu, ale też o konstrukcji. I to już zapala mi czerwone światło. Ciekawe, czy szyja załączy czerwone światło, jakieś red alerty, jak poczuję żyletkę w tej maszynce. No ale dobrze. Chcieliście widzowie pojedynku, to macie. Jak sobie oskalpuję twarz, to będzie na Was. Dobra, słuchajcie. Wicam nam tutaj się potworzył. Piana taka dobra, bardzo dobra wręcz, ale no nie do końca mój klimat. Co nie zmienia faktu, że całkiem to wygląda. Dla tych, którzy nie potrafią zdzierżyć majonezu w misce, może im się podobać, nawet bardzo. Ja się nie nastawiam. A w smaku? Taka niejaka. Pianą smakuje. Słuchajcie, pierwsza z rzędu, czyli oryginał, bo nie może być inaczej. Ręka zawsze po oryginał będzie sięgać. Lecimy z włosem. Pierwsze przejście do dzieła. Trzydniowy zawód, tak naciągane 3 mile. No ale powiedzmy, że 3-dniowy. Henson jak Henson. Przykładasz, płynie. Po prostu. Nie do końca czasem, bo słyszałem takie opinie właśnie, że
no trzeba znaleźć kąt. No nie da się tu nie znaleźć kąta, no bo ta maszynka to jest taka strumienka, no tu po prostu przykładasz i jedzie. Henson goli albo w ogóle nie goli. Jeżeli w ogóle nie goli, to odruchowo szukasz kąta, który znajdziesz. Więc powiem szczerze, Henson moim zdaniem jest tak banalny w obsłudze, że on nie może nie golić. Ale dobra, każdy ma swoje spostrzeżenia. No i tak to jest z Hensonem. Mach, 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 pierwsze przejście z głowy. No właśnie. To jest a propos Ikama, ale zaraz sobie tutaj sprawdzimy. Najpierw skupmy się na maszynkach w końcu Wojny Klonów. A na pewno Bitwa Klonów. No wagowo, bezdyskusyjnie, po prostu biorę do ręki i mówię, oho, no to nie tak. No prawie, słuchajcie, prawie. Dla jasności coś tam z matematyki liznąłem, ale prawie 2 razy tyle. Wiecie co, tak patrzę na to i ja się zastanawiam, czy to w ogóle ta żyletka z jednej strony chyba jest pod innym kątem, a no, takie mam wrażenie. Nie chcę tutaj wyrokować, ale ona naprawdę z jednej strony bardziej wychodzi, z drugiej mniej. Kąt całkowicie inny. Jezus, co tu się będzie działo? Będzie na was. Z włosem. Okej. Pierwsze odczucie. Bo efektywność to wiadomo na końcu. Golę się maszynką, która w odróżnieniu od Hensona przez tą swoją konstrukcję sterczącej żyletki ja czuję żyletkę na skórze i to tak naprawdę czuję i to tak bezdyskusyjnie czuję i to jest genialne. Henson golisz się praktycznie nie czując nic. Po prostu ścina jest, no poezja. Ta maszynka po prostu ci tak postawiła żyletkę, po prostu jedzie ci po skórze i tyle w temacie. No, powiem wam, Henson jak nie Henson. Taki bandyta, nie Henson normalnie. Ale dobra. Nie nastawiamy się. Czuć jakiś poziom agresji, czego w Hensonie nie ma. Ja nie mówię, że to jest Erka w żadnym wypadku, żeby mi nikt nie zrozumiał. Ale czuć jakiś poziom agresji w tej maszynce. Bo czuć. No. Nie jest tak źle z tym Wikamem. Żartuję. To jest firma sensowna. A czy mówię, ja do końca nie potrafię jeszcze się z nią tak w 100% zaprzyjaźnić. Mamy poślizg, mamy pianę, nie super gęstą, ale taką wypośrodkowaną. Mamy jedno dziabnięcie z włosem już po stronie nie Hensona. Może nazwijmy tak, będę nazywał klonem, bo nie wiem, no producent nie zadbał o to, żeby nazwać jakąś tą maszynkę. Bo jeżeli ktoś mi... Gdzie to jest? Safety Razor. No to odkryli Amerykę. Dobra. Słuchajcie, lecimy w poprzek. Tak, tutaj jest właśnie inaczej. Henson całkowicie niweluje opcję żyletki na twarzy. Coś tam czujesz minimalnie, ale to płynie, to po prostu płynie. Każdy, kto miał Hensona w ręku i się golił, a przy okazji lubi aluminiowe maszynki, wie, o czym mówię. Po to ją stworzono, żeby nie orać sobie skóry, ale żeby mieć jak najlepszy efekt finalny z golenia. Po to ją stworzono, żeby golenie było bezproblemowe całkowicie, jeżeli chodzi o kwestie szybkości, łatwości, przyjemności, jakkolwiek nie patrzeć.
Po to ją stworzono, żeby dokładność i przemyślenie pozycji żyletki, kąta żyletki, ekspozycji żyletki, tutaj konstrukcji tej głowicy i wykonania, jeżeli chodzi o skrajne, absolutnie skrajne detale i spasowanie, było wyjątkowe. Wyjątkowe. Po to ją stworzono, żeby była Hensonem. Tyle. W poprzek. Wiecie co? Czekajcie. Ja nawet twierdzę, że tutaj strony inaczej pracują. Takie mam dziwne odczucie. Naprawdę. No i poziom tego, co żyletka robi na skórze, powiedziałbym, to nie ma nic wspólnego. Może wizualnie chciałoby być, ale z logiką Hensona absolutnie, bezdyskusyjnie nic nie ma wspólnego. I tyle. Powiem więcej. Tak jak Hensonem się golę, to mam pełną przewidywalność, spokój, przyjemność, wyciszenie. Tutaj się golę grając w totka. Jak będzie? Zaraz zobaczymy. Jak będzie? Zaraz się przekonamy. Dosłownie. Jest to takie zastanawiające, że ta maszynka nie daje jakiegoś spokoju ducha i pewności. Ona goli. Bezdyskusyjnie. Zobaczcie. Golić goli. No tutaj dziabnęła i to tak zauważalnie, nawet czuję. Czuję, że dziabnęła. Ale okej. Wickham, pozostawia filmik. Nie jest on świetny, nie jest on wybitny. Ja powiem szczerze, troszkę... Ja podszedłem do tego Wickhama, tak przyznam wam się, po kilku filmach na różnych kanałach, gdzie po prostu były achy, ochy, zachwyty i fenomeny. Owszem, każdy ma swój gust, każdy ma swoje podejście. W tradycyjnym goleniu nie muszę tego tłumaczyć. To jest totalnie indywidualna pasja i tyle. Ale oczekiwałem po prostu absolutnej świetności fenomenu, a to jest po prostu bardzo dobre mydło. Czy jest świetne i fenomenalne? Znam o wiele lepsze. Czy jest beznadziejne? W żadnym wypadku nie. Więc takie postrzegam tego Wickhama. Naprawdę nie są to zmarnowane pieniążki. W żadnym wypadku. Jest to dobra praca. To jest przemyślana koncepcja, jeżeli chodzi o mydlarstwo. Ja bym po prostu nie ustawił jej na najwyższym pułapie, jaki w ogóle spotkałem. Tak bym to chyba nazwał. Ale dla jasności nie jest źle. Podwłos. No i właśnie o tym mówię. To jest tak przyjemne, tak proste, tak lekkie, tak przewidywalne golenie, że aż miło. Jak się ma Hensona w ręku właśnie. Tutaj nie zaskoczy. Tu nic nie jest w stanie zaskoczyć. Po prostu robimy swoje. I tyle. Łatwo, miło i przyjemnie. Za to uwielbiam Hensona. Podwłos, poezja. Tu wszystko się zgadza. I teraz red alert, ale w Hensonie nie musimy się zbytnio o to martwić. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Podwóz mówicie? No dobra. Prawdziwy facet ostrza się nie boi, nie? Co najwyżej później się zdziwi. Aha. Okej. Nie wiem, czy słyszycie, ale po prostu żyletka jedzie po skórze. Ona naprawdę jedzie po skórze. Tego poziomu
no, dużo maszynek nie musi się tych takich ze średnią agresją aspirujących do bardziej zdecydowanych wstydzić. Takiej właśnie pracy. Bałem się, że to w ogóle nie będzie golić. Ale nie wpadłem na to, że I tak sobie będziemy jeździć. A co? Jedziemy i zostaje. I jedziemy. Dobra. Nierówna walka. Tutaj na żuchwie już zaczynam już odczuwać po prostu po którymś przejściu. Mówię, moim zdaniem ta żyletka nie pracuje równo. Ona po prostu wizualnie jest na innej pozycji. Tak. No dobra, słuchajcie. Mamy to golenie za sobą. Starałem się jak mogłem. Starałem się dać szansę. Sami widzieliście. Już zimna woda mi mówi, że coś mnie tu zaczyna delikatnie podpiekać. I tu jest efekt finalny. Ale dobra, spokojnie. Jeżeli chodzi o Wicama, jest poślizg, jest film, jest fajnie, jest przyjemnie. Naprawdę tu się wszystko zgadza. Jednym słowem, bardzo dobre mydło. Nie świetne, nie wybitne, ale piąteczka. W skali od 1 do 6, którą ja mam, piąteczka i to taka, no, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Niewybitnie, a na takie się właśnie nastawiałem, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Widziałem, że jest na naszym polskim rynku do dostania, więc jeżeli ktoś właśnie lubi takie spokojniejsze piany, nie takie gęste, zawiesiste, to tak, to jest ok. Słuchajcie, no ale nie po to się tu spotkaliśmy. Efekt pojedynku. Słyszycie? Przy tym poziomie ujeżdżania żyletki tu jest cisza, tu jest naoliwione szkło, tutaj są schowaśki. Schowaśki brak. Schowaśki minimalne jakieś, ale praktycznie to się zaraz cofnie. Żuchwa pusta, szkło, schowaśki pusto, minimalnie tutaj, ale to wiadomo, to jest totalne. Tutaj jest totalne szkło, totalne. Tutaj schowaśki, no tu jest troszkę mniej, ewidentnie. Jak już poszła żyletka w dole. Jednym słowem, poziom do golenia jest absolutnie skrajnie bardziej zauważalnie gorszy. Skrajnie. W porównaniu z oryginałem. Ale ona goli. No właśnie. Tylko nie wystarczy wizualnie zrobić identycznej maszynki, nie patrząc na ultra mikro detale, żeby to się wszystko zgadzało. I teraz tak, to co tu stworzono, jedzie ci ewidentnie po skórze. Jest to, o widzicie, popatrzcie. Jedzie ci po skórze i już nawet zimną wodą w momencie, gdy płukasz po goleniu, czujesz, że coś tutaj, coś tu nie zagrało. Czy ona goli? Goli. Czy goli tak świetnie jak Henson? Bezdyskusyjnie nie. Nie ma w ogóle tej opcji. Powiem więcej. Tą maszynką da się ogolić. Mam dziwne wrażenie, patrząc na jej wykonanie, detale, ultra detale, że kupując taką maszynkę mamy skrajnie bezdyskusyjnie dużą dowolność, jaką dostaniemy. Czy tak wykonaną, czy tak, czy bardzo źle, czy może przeciętnie. Wydaje mi się, że tak jak w goleniu nie ma powtarzalności, tak samo tutaj. To jest pierwsza kwestia. Patrząc na żyletkę, która wystaje i uśmiecha się pod różnym, że tak powiem, tutaj uśmiecha się do nas, po prostu sobie jaja z nas robi, patrząc na Hensona, to ona nie budzi zaufania. Powiem więcej, finalnie
żeby wam opisać. Zobaczcie. Widzicie tutaj to? No właśnie. Ona by chciała być Hensonem, ale golenie tą maszynką jest zaprzeczeniem logiki Hensona. Tak jak Cyber Razorok czy Jaki Tile naprawdę wymyślili coś fajnego, świetnego i to, co tu działa, tam też działa, to jest zaprzeczenie logiki Hensona. Henson ma być bezproblemowy, delikatny, omijający skórę, nie wkurzający skóry, ale świetnie dogalający. Mamy maszynkę, która wcale nie jest wykonana jak Henson, która chciałaby wyglądać wizualnie jak Henson, która podobno wygląda jak Henson. Jeżeli ktoś Hensona w ręce nigdy nie miał i nigdy się nie golił Hensonem, to może w to uwierzy. Ja w to nie wierzę. To jest bójda na rysorach. Niestety, ora skórę nie dogala tak jak Henson, chociaż goli. Nie mówię. Jestem ogolony. Schowaśki się cofną, jakoś tam będzie. Ale to nie jest przyjemne golenie. To nie jest idealne golenie. To nie jest golenie w stylu Hensona. A po to Hensona stworzono, żeby po prostu było świetnie, wybitnie, przyjemnie, bezproblemowo, wyjątkowo. Więc jednym słowem, bez problemu i bez żadnych w ogóle dyskusji tą batalię wygrywa Henson. I powiem wam szczerze, czy warto 8, czy 30, zostawiam to wam. Owszem, to jest przedział finansowy potężny, ale efekt jest taki, nie wystarczy wizualnie coś zrobić podobnego. Wszystko tkwi w detalach, w szczegółach, w wyjątkowości. No a tu tego nie ma. Słuchajcie, czuję na skórze, po prostu czuję na skórze, że ta część mnie trochę podpieka, trochę, dawno nie było, słuchajcie, takiego pojedynku, który tak totalnie zdetronizował jedna strona drugą. Zawsze były minimalne szczegóły, detale. Tutaj też są detale, ale jakże zauważalne, nie? Słuchajcie, Irish Fern, Wickham, tak, kolega Japurek nas tutaj zasilił, jeżeli chodzi o kwestię balsamu Post-Shave Balm. Ok. 50 ml, jeżeli chodzi o kwestię pojemności. Mamy tutaj wyciąg z aloesu, mamy glicerynkę, mamy wszystko, co krótkie. Skład jest tak samo krótki jak w tak zwanym mydełku. Rozhuśtamy trochę tego balma. Nie wiemy, ile tam Japur trzymał go na półce. Rok, 2, 8, a ja tam wiem. Nie, żartuję. Jest taka fajna, malutka zatyczka. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ale to dobrze. Wickham zwraca uwagę na detale i to jest najważniejsze. I słuchajcie. Ojoj. Przezroczysty żelik. Powiem wam, jak balm, to wydawało mi się, że wyleci coś białego, a to jest w formie przezroczystego przezroczystego żelu. I tak jak balsamów nie lubię ogólnie rzecz biorąc, jak dobrze wiecie, na twarzy za bardzo, tak dzisiaj Japur, przyda się. Szczególnie po tej stronie. Bo trochę piecze, trochę drażni, trochę czuję takie rozdrażnienie absolutne, jeżeli chodzi o skórę. Taki ciekawy, żelowaty, glutkowaty, przezroczysty, pachnący dokładnie tym, co w mydełku, ale jeszcze przegrzałam się, nagadał się. Słuchajcie, pojedynek skończony, bezdyskusyjnie, Henson wygrywa batalię, knockout, bez żadnego wskazania, po prostu strzał, spać, do widzenia, koniec pojedynku. I tyle w temacie. Nie wystarczy zrobić maszynkę, która wizualnie wygląda podobnie, żeby być Hensonem. Nie wystarczy wsadzić żyletkę, żeby coś tam wystawało, żeby goliła jak Henson. Ja jestem na nie, ale tu jestem bardzo i zawsze na tak. Druga sprawa, moja twarz nawet mówi o wygranym pojedynku. Okej, schowaśki się cofną, wszystko jest gra, ale to piecze, a tu nie piecze. To coś mówi, nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o Wickhama, 5 minus bym dał. Taki bardzo dobre mydło, ale moim zdaniem absolutnie zbyt delikatne, jeżeli chodzi o zapachowo, bo naprawdę jest delikatnie.
Tapione też bym chciał, żeby troszkę bardziej treściwie było, ale to tylko moje odczucia. Pozycja warta uwagi, fajna firma, dobre produkty robi, a dokładnie bardzo dobre. Słuchajcie, widzimy się na następnym filmie. Tak, wrócimy do Tatary, wrócimy z ustawienia numer 2. No a ja mówię do Was i piecz. Dziwne tak. Kolejna kwestia jest taka. Czas na słów kilka. I tu też musi się zadziać co nieco, bo już czas. I też czas na to, żeby wrócił prawoskrzydłowy u mojego boku. A czy na pewno on? I czy na pewno tylko on? Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie co posłuchać. Śledźcie kanał. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.